Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona W980i. Jest to dość rzadki model telefonu. Teraz jeszcze rzadszy, dlatego że oczywiście ciężko teraz go dostać, bo wcześniej był rzadki, teraz jeszcze rzadszy. I tak się on mniej więcej prezentuje. Bardzo ciekawy telefon, bardzo mało spotykany. Telefonik na bocznej ściance widzimy klawisz ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania naszych zdjęć. Następnie spust aparatu z autofokusem. Tutaj klawisz mało spotykany, klawisz boczny blokady klawiaturki naszej. Szkoda, że takiej blokady nie ma w naszych telefonach dotykowych. Bardzo naprawdę poręczny. Tutaj otwory na główny głośnik. Na tylnej ściance widzimy aparacik fotograficzny 3,2 megapiksele. Później sobie zobaczymy, potestujemy, jak on wygląda przy zrobieniu naszych zdjęć. Logo marki Sony Ericsson, logo Walkman i co ciekawe, telefonik posiada wbudowanej pamięci 8 GB. Chyba żaden telefon, który wyszedł na rynek europejski z Sony Ericssonów, nie posiada taką wewnętrzną pamięć. Co prawda posiadają sloty na kartę pamięci do 8 GB, do 16, nawet dają radę, ale myślę, że pamięci wbudowanej chyba żaden nie ma, jeśli chodzi o rynek europejski, bo nie mówię teraz o rynku japońskim. I po drugiej stronie widzimy fast port ładowania standardowy dla Sony Ericssonów. U samej góry widzimy tutaj otwory na naszą smycz. Obok fast portu jeszcze to jest dioda powiadomień i też otwory na główny głośnik. Szkoda, że w tym telefonie nie dali właśnie diody, która służyłaby jako funkcja latarki i wspomagałaby nasz aparacik. Niestety tego nie ma. Tu na przodzie widzimy nasz wyświetlacz, klawisze dotykowe, bardzo fajne. Tu widzimy boki. Oczywiście on służy głównie do tutaj odtwarzacza MP3. Tutaj góra, dół. Fajnie się tutaj wszystko porusza. Tu niestety mamy skazę, plamka, wypalone piksele, ale to nie przeszkadza, by Wam pokazać ten telefonik. I jeszcze, co ciekawe, w tym telefonie na samym dole mamy taki przezroczysty jakby ekran. Tutaj w nim są diody, tam wewnątrz i one świecą wtedy, kiedy sobie włączamy jakiś dany utwór. Później sobie zobaczycie, jak włączę utwór, ale tylko wtedy działają. Chyba w odtwarzaczu MP3 i w niektórych właśnie piosenkach, które Wam włączę, zobaczymy, czy w ogóle to będzie działało, czy te diody jeszcze działają w tym telefoniku. I jeszcze sobie ściągniemy klapkę i zobaczymy te funkcje podstawowe baterii. Bateria PST38 standardowa dla tego modelu, 930 mAh, taka bateria ma pojemność. Wyprodukowana w 2007 roku, w 41 tygodniu i pod baterią jeszcze sobie zajrzymy. Jest to model oczywiście W980, rok produkcji 2008, 40 tydzień i wyprodukowany w Chinach. No i tu oczywiście jeszcze podstawowe funkcje, opcje, e-mail i tak dalej. I teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego podstawowe funkcje, posprawdzamy aparacik i inne ciekawe opcje. Tu jeszcze widzimy na przodzie jest aparat przedni do wideo rozmów. Tu jest czujnik ruchu w tym miejscu i uruchamiamy go po otwarciu naszej klapki. Tu jeszcze jest skrótowy klawisz Walkmana, odtwarzacza naszego MP3. I sobie poczekamy chwilkę, jak telefon nam się uruchomi. Wejdziemy sobie w menu. Menu bardzo tutaj zbliżone do innych Sony Ericssonów Walkmanów i podobnych. U samej góry mamy oczywiście rozrywkę, track ID, który służy do nagrywania dźwięku, którego nie znamy i wyszukuje nam nazwę utworu i wykonawcę, usługi lokalizacyjne, GPS, ale chyba w tym przypadku tylko z internetu. Później sobie zobaczymy, może teraz wejdziemy od razu. Chyba tak, bo od razu mamy Google Maps.
i gierki, Video D, Photo D, Music D. Wszystko do właśnie konwertowania naszego wideo, zdjęć i muzyki. Sterowanie zdalne poprzez Bluetooth. Możemy się połączyć poprzez Bluetooth z innym telefonem, który posiada oczywiście Bluetooth. Wymyślamy sobie dany kod i możemy sterować tym telefonem, jeśli ma Bluetooth włączone. I możemy tam wysyłać SMS-y. Być może możemy otwierać dźwięki i inne rzeczy bez jego zgody. Nagrywać dźwięk oczywiście, standard i film pokazowy. Teraz sobie przejdziemy na dół. Tu mamy oczywiście alarmy, budzik nasz, aplikacje, wideo rozmowy, kalendarz, zadania, notatniki. Jak wcześniej wspomniałem, możemy sobie ustawić na ekran główny. I nie zapomnimy o ważnych naszych sprawach, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator i bardzo ciekawa opcja, jak też w większości tych nowszych Sonach, pamięć kodów. Spis połączeń radio, aparat. My sobie może wejdziemy już w aparat i sprawdzimy jego potężną matrycę. Tutaj nam chyba się aparacik przełączył na przedni. Nie, aparat jest na samym dole, dlatego mi się pomyliło. Tak, i teraz sobie widzimy nasz aparacik. I spróbujemy zrobić tutaj przykładowe zdjęcie, ale chyba klawisz boczny nam nie chce funkcjonować. Więc zrobimy sobie tutaj klawiszem funkcyjnym. I tak to wygląda w tym telefonie. Tak wygląda nasze zdjęcie i sobie je powiększymy, ile będziemy chcieli. I zobaczcie, co się stało naszym zdjęciem. Zdjęcie jest, no niestety, do niczego. Nie no, ten telefon nie robi dobrych jakości zdjęć, także nie ma co gdybać. I takie opcje ma w tym aparacie podstawowe. Teraz sobie przechodzimy dalej. Aż wyjdziemy z tego wszystkiego. Do organizatora i do menadżer plików. Teraz sobie włączymy jakiś utwór. Może wejdziemy do dzwonków. Ten telefon posiada bardzo dużo dzwonków i naprawdę bardzo ciekawych. Jak na razie widzimy, że diody tego tutaj końcowego wyświetlacza nam się nie podświetlają. Być może chodzi o to, by wejść do naszego odtwarzacza. Sobie wejdziemy do odtwarzacza. Tutaj skrótem może. I włączymy tutaj przykładowy utwór.
O, diody nam się podświetlają. Ja nie wiem, czy teraz zobaczycie te diody, bo teraz jest troszkę za bardzo jasno, ale tutaj są diody czerwone, podświetlają się, widzę teraz. Dzięki właśnie tej muzyce teraz. O, tu są. You've been acting strange, you've been giving me the eye. Honestly, I don't know why. Like from another planet, you're from Venus, I'm from Mars. We even can't agree on cars. Come on, tell me, baby, what's on. Czyli na to wygląda, jak sobie ustawicie muzykę tutaj oryginalną na dzwonek, to będzie Wam właśnie podczas rozmowy, podczas dzwonienia, będzie Wam tutaj podświetlało się fajnie taka dioda powiadomień. I tak to wygląda z tą muzyką. Następnie jeszcze widzimy, oczywiście telefon nagrywa wideo w formacie 3GP. Motywy, można sobie oczywiście dograć odpowiednie motywy flash. Gierki, jakie telefon posiada oryginalnie, tu widzimy Sudoku, Need for Speed i aplikacje, jakie są. Tu widzimy, aplikacja jest ta na czujnik ruchu, która bardzo fajnie liczy nam kroki po całym dniu. Oczywiście nie jest ona precyzyjna, ale zawsze coś nam w miarę tutaj pokaże. I tak to wygląda w tym, jeśli chodzi o aplikacje i gierki. I co jeszcze mam pokazać w tym telefoniku? Wejdziemy sobie też do ustawień. W ustawieniach widzimy takie opcje. I oczywiście telefon posiada tylko Bluetooth i USB. Można przesyłać pliki poprzez Bluetooth i USB. W tym przypadku niestety nie ma Wi-Fi. I teraz sobie wejdziemy do kodu serwisowego i sprawdzimy podstawowe funkcje. I sprawdzimy, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo w tym telefonie. Klasycznych więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.